Firma Shoei robi swoje kaski według bardzo określonej filozofii. Do tego zaprzęgli bardzo interesującą technologię. Wszystkie ich kaski są robione z kompozytu na bazie włókna szklanego. Wszystkie mają co najmniej 4 warstwy tego kompozytu. Te najbardziej wyczynowe kaski mają ich aż 5. Moi drodzy, jako pierwsi zrobili kask, w którym użyto karbonu i było to strasznie dawno temu. Kaski, które produkują, składają się co najmniej 3 rozmiarów skorup, a te bardziej usportowione, które wymagają większego dopasowania, są robione aż z 4 rozmiarów skorup. EPS, ten polistyren, który jest wewnątrz kasków, jest wielowarstwowy. Chodzi o to, żeby był twardszy przy samej skorupie i bardzo miękki, komfortowy przy głowie, po to, żeby mógł wychwytywać przy głowie przemieszczenie głowy w momencie uderzenia i w momencie uderzenia też chronił czaszkę przed tym, co dzieje się na zewnątrz skorupy, żeby ta skorupa przechwyciła cios przede wszystkim. Moi drodzy, chodzi o to, żeby ten kask miał się zniszczyć podczas uderzenia, ten EPS ma zaabsorbować, ma się połamać, kask też ma się rozlecieć. Nie chodzi o to, żeby kask wytrzymał ten cios, nie chodzi o to, żeby był to kask ze stali, tytanu i był odporny na przebicie. Chodzi o to, żeby on po prostu się rozleciał, ratując naszą głowę. Wszystkie elementy plastikowe, takie jak wentylacja, są przyklejane i przy szorowaniu o asfalt, kiedy zaczepimy o coś, one mają po prostu odlecieć, nie powodując żadnego szarpnięcia za naszą głowę. Więc chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Więc jeżeli idziecie ze swoim kaskiem, on wam upadnie, zahaczycie o coś i odpadnie wam spoiler, to nie jest wada. Tak właśnie ma być. Chodzi o to, żeby ten element w momencie szorowania odpadł, nie szarpiąc was za kark. Co jeszcze? Wentylacja. Wszyscy spodziewamy się po kasku tego, że będzie rozprowadzał powietrze. I nie chodzi o to, żeby była dziurka, która wiała w jeden punkt głowy. Chodzi o to, żeby to powietrze było rozprowadzane po całym kasku. Mamy zarówno zjawisko podciśnienia, jak i ciśnienia. Zależnie od prędkości ilość tego powietrza jest dostarczana większa lub mniejsza. Kolejną bardzo ważną rzeczą, o której już wspomniałem, jest dopasowanie do twarzy użytkownika. Firma Shoei do swoich kasków proponuje w sprzedaży różne rozmiary policzków, więc jeżeli się okaże, że macie taką głębę jak ja, czyli pociągłą, smukłą, to potrzebujecie tego policzka mieć zdecydowanie więcej. Jeżeli macie bardziej rozbudowaną część aparatu mowy, to potrzebujecie tych policzków mniej, więc można sobie dopasować. Fajną rzeczą w kaskach Shoei jest system, który otwiera i zamyka przyłbicę, bo on właściwie można powiedzieć, że on robi tylko to. Nieprawda. Ostatni ruch wizjera w dół zakłada przyciśnięcie wizjera do uszczelek. Dzięki temu ten kask jest cichszy, dlatego możemy go sobie też rozszczelnić, wpuszczając jeszcze więcej powietrza do kasku bez konieczności otwierania samego wizjera. I teraz rzeczy, które są bardzo istotne dla samej firmy Shoei. Do 2012 roku bardzo rękami i nogami bronili się przed zrobieniem kasku z przeciwsłoneczną blendą i z innym zapięciem niż podwójne D. I dopiero właśnie w 2012 roku wprowadzili na rynek pierwszy swój kask, który skorzystał jakby z tej technologii. Zapięcie, które zawsze było, u nich to było DD. I jest to zapięcie, które rzeczywiście ma najwyższy poziom homologacyjny i jest bardzo bezpieczne. Ale rynek i klienci wymyślili to, żeby to było zapięcie proste, łatwe, składa się z 2 elementów, które ze sobą po prostu łączymy i rozłączamy. W przypadku Shoei jest to wyłącznie stal. Nie ma tam, jest to stal nierdzewna. Nie będzie tam nigdy żadnego plastiku, ABS-u, elementu, który może się złamać. Chodzi o to, żeby to zapięcie wytrzymywało ekstremalne przeciążenia i żeby było bardzo bezpieczne. Wracając do tematu blendy. Jako pierwsi, jako jedyni zrobili kask, który ma w skorupie kieszeń, skorupa jest podniesiona w czole, tak żeby wszystkie mechanizmy i sama blenda mieściła się tam bez żadnego uszczerbku na EPS-ie. EPS jest taki sam na całym obwodzie kasku i składa się dokładnie z tych samych elementów, czy to w kasku, który tą blendę ma, czy w kasku, który tej blendy nie ma. Więc moi drodzy, jest to blenda, która nie ma wpływu na bezpieczeństwo. Robili to bardzo długo, wymagało to ogromnych badań, ale rzeczywiście jako jedyni zrobili to właśnie w taki sposób. Wszystkie blendy w kaskach Shoei mają anti-scratcha i anti-foga, czyli jeżeli nasza szyba będzie miała pinlock, a też bardzo ważne jest to, że kupując kask Shoei w pudełku dostajemy pinlock, czyli system, który nie będzie parował albo będzie zmniejszał to parowanie do minimum, to przy okazji nasza blenda również będzie parowała radykalnie mniej. To są rzeczy, które są bardzo istotne i dla użytkownika, który podchodzi pierwszy raz do kasku, może się okazać, że będzie to bardzo istotne. Idąc dalej, jeżeli będziemy śledzili proces produkcyjny tego kasku, na każdym etapie produkcyjnym stoi żywy człowiek i sprawdza jakość wykonania. Zarówno skorupy, malowania, zamontowania wszystkich elementów, a na samym końcu facet, który go pakuje do pudełka, ma się tam podpisać. Więc jeżeli chodzi o sprawdzanie jakości i tego, jak podchodzą do tego
jak robią swoje kaski, to rzeczywiście ekstremalne podejście, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa. I to jest fajne, to wyobraźcie sobie, że co roku z linii produkcyjnej w sposób losowy wybierają sobie 3000, podkreślam to jeszcze raz, 3000 kasków i sprawdzają je badają ich bezpieczeństwo, czyli niestety je dewastują, niszczą, ale chodzi o to, żeby nie wypuścić na rynek kasku, który nie spełnia właściwie standardów, które oni sami sobie zastrzegli, które wykraczają poza normy, powiedzmy, kasków dopuszczanych do ruchu. Oni to robią od 1959 roku. Robią to strasznie długo. Robią to tylko w Japonii. Także jeżeli szukacie kasku, który będzie filozoficznie podchodził do tego w taki sposób, to firma Shoei może się okazać rozwiązaniem, które Wam się bardzo spodoba. Arigato!